Kwas deoksyrybonukleinowy lub DNA niesie informacje o dziedziczeniu każdej żywej istoty. Ta cząsteczka o strukturze długiej nici przechowuje unikalny kod układu 4 zasad tworzących szczeble tej spiralnej drabiny. Ludzkie DNA zawiera około 3 miliardów chemicznych zasad. Ponad 99% jest ułożonych w tej samej kolejności na każdym szczeblu we wszystkich komórkach u każdej osoby na Ziemi. Kolejność tych substancji programuje biliony komórek w organizmie z unikalną instrukcją dla każdego rodzaju z nich. Prawie nieskończony w swej złożoności, oto kod ludzkiego ciała. Wyobraź sobie, że możemy zbadać komórkę ludzkiego ciała zaprogramowaną przez DNA w samym jej jądrze. Komórka jest jak mała fabryka. Wydłużone mitochondria to elektrownia. Produkują energię pochłaniając tlen i cząsteczki cukrów. Jądro leży w centrum komórki i zawiera informacje w postaci DNA. Ludzki organizm ma ponad 3 biliony komórek o różnych rozmiarach, kształtach i funkcjach. Komórki kości, które są bardzo twarde, tworzą szkielet nadający ciału kształt i zapewniający oparcie w naszej codziennej wędrówce. Dorośli ludzie mają ponad 200 kości. Kości zawierają różne rodzaje komórek. Jedne tworzą nowe kości, inne pomagają zachować ich zdrowie przez kontrolę zawartości minerałów. Inny rodzaj występuje w tkankach kostnych, a jeszcze inny pokrywa kościec i reguluje przepływ wapnia i fosforu. Kości chronią najważniejsze organy, takie jak mózg i serce, oraz magazynują wapń potrzebny komórkom nerwowym i mięśniowym. Ponadto kilka większych kości posiada miękki rdzeń zwany szpikiem kostnym. Szpik to gąbkowata, tłusta tkanka, która zawiera niedojrzałe komórki macierzyste i żelazo. Komórki macierzyste mogą zamienić się w czerwone krwinki, białe krwinki lub płytki krwi. Czekają, żeby zastąpić chore, osłabione lub zniszczone komórki. System krążenia potrzebuje szpiku, żeby utrzymać tę rzekę krwi niosącą życie do każdej komórki organizmu. Mięśnie i tkanka łączna utrzymują kości. Komórki mięśni odpowiadają za wszystkie ruchy ciała, od oddychania po bieganie. W ludzkim ciele jest ponad 600 mięśni. Większość występuje parami po lewej i po prawej stronie. Ponieważ każdy mięsień odpowiada za jeden rodzaj ruchu, ciało posiada mięśnie przeciwstawne, tak aby było możliwe np. zginanie ręki. Mięsień dwugłowy przyciąga rękę do wewnątrz, a trójgłowy powoduje jej wyprost. Większość mięśni szkieletowych pozostaje zależnych od naszej woli, reagując na sygnały płynące z systemu nerwowego. Wewnątrz ludzkiego szkieletu są też inne mięśnie, które muszą nieustannie działać. W sercu i płucach, wątrobie, żołądku i wielitach mięśnie gładkie kontrolują oddychanie, dostosowują rytm serca i trawią jedzenie. Wewnątrz klatki piersiowej kryje się najważniejszy z mięśni – ludzkie serce. Serce pompuje krew przez tętnice, naczynia włosowate i żyły, aby zaopatrzyć każdą komórkę w tlen i wartości odżywcze. Żeby dostarczyć tlen do komórek, krew musi płynąć od serca przez płuca i z powrotem do serca. Utleniona krew wraca do serca, które kurczy się, żeby wtłoczyć ją do tętnicy głównej – aorty. Stąd płynie do ciała przez plątaninę rzek zaznaczonych na czerwono. Żyłami zaznaczonymi na niebiesko płynie krew uboga w tlen. Wraca z komórek z powrotem do serca. W ten sposób serce przepompowuje całą krew w organizmie w ciągu 30 sekund. W ciele dorosłego człowieka płynie średnio 5 litrów krwi, która zawiera czerwone krwinki i transportują tlen z płuc. Białe krwinki pomagają zwalczać infekcje i płytki krwi, które powodują jej krzepnięcie. Czerwone krwinki mają dziwny kształt, okrągły i płaski, przypominający wklęsły dysk, który przez naczynia włosowate może dotrzeć do pojedynczych komórek.
Są to jedyne komórki bez jądra. Dzięki temu mogą przenosić więcej tlenu. Kształt dysku zwiększa powierzchnię dostępną do transportu tlenu. Białe krwinki są dużo większe i dużo rzadsze. Na jedną białą krwinkę przypada 1000 czerwonych. Białe krwinki krążą w krwiobiegu, więc mogą szybko dotrzeć do źródła zakażenia. Pomagają w tworzeniu przeciwciał, które zabijają bakterie. Kontrolę nad tą wielką autostradą sprawuje system nerwowy z nerwami rozprzestrzeniającymi się po całym organizmie, połączonymi rdzeniem kręgowym i mózgiem. Mózg składa się ze 100 miliardów komórek nerwowych lub neuronów i bilionów komórek wspomagających. Rdzeń kręgowy rozciąga się od kości ogonowej i łączy mózg z całą resztą ciała. Poza rdzeniem kręgowym istnieją dwa dodatkowe systemy nerwowe: autonomiczny układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy. Autonomiczny układ nerwowy monitoruje automatyczne funkcje podtrzymywania życia. Obwodowy system nerwowy posiada włókna nerwowe i czuciowe wysyłające informacje do rdzenia kręgowego i mózgu. Komórki systemu nerwowego, zwane neuronami, przenoszą elektrochemiczne informacje od komórki do komórki. Neurony składają się z 3 części: głównej części komórkowej pełniącej podstawowe funkcje komórki, aksonu długiego, cienkiego przewodu komórkowego, który przewodzi elektrochemiczne informacje przez całą komórkę, i dendrytów, czyli zakończeń nerwowych, które łączą się z innymi komórkami, dzięki czemu zachowują one łączność ze sobą i środowiskiem zewnętrznym. Neurony czuciowe przewodzą sygnały do centralnego systemu nerwowego. Neurony ruchowe przenoszą sygnały z centralnego systemu nerwowego do innych części ciała. Receptory wykrywają sygnały z zewnątrz i kodują je w elektrochemiczne informacje przekazywane przez neurony czuciowe. Receptory nerwowe wyczuwają zmiany takie jak ciśnienie, smak, dźwięk i światło. Zmiany te są przekształcane na sygnały przenoszone przez neurony do ośrodków czuciowych mózgu lub rdzenia kręgowego. Tam neurony odczytują dane i generują odpowiedź, wysyłając sygnały do mięśni, aby się ruszały, lub do serca, by biło szybciej. Ze wszystkimi swoimi systemami operacyjnymi ciało ludzkie tworzy skomplikowaną maszynę, miniaturowy wszechświat, który trzeba odkrywać. Naszą drogę rozpoczynamy w nerwie wzrokowym, który łączy oko z mózgiem. W tej animowanej wyprawie będziemy podróżować przez organizm w fikcyjnej łodzi podwodnej, a naszą drogę prezentować będzie konsola wirtualnej rzeczywistości. Najpierw zbadamy strukturę oka, patrząc na promienie światła wpadające do wewnątrz, gdy tylko podnosi się powieka. Snopy światła przechodzą przez rogówkę i ciemną źrenicę oka. Tak jak soczewki w aparacie, soczewki oka skupiają fale świetlne. Soczewki zmieniają kształt, aby skupić światło odbite od bliskich lub dalekich obiektów. Skupione światło przenika przez środek oka, aby dotrzeć do ostatecznego celu – siatkówki, umiejscowionej z tyłu oka. W pewnym sensie siatkówka jest jak ekran kinowy. Skupione światło wyświetlane jest na jej płaskiej i gładkiej powierzchni. Sygnały wysyłane z fotoreceptorów podróżują wzdłuż włókien nerwowych aż do pęczka nerwowego z tyłu oka, zwanego nerwem wzrokowym. Przewodzi on informacje zebrane z oka do mózgu. Wzrok działa prawidłowo, gdy mózg odbiera i interpretuje sygnały z oka, a wszystko to w ułamku sekundy. Dotarliśmy właśnie do kory mózgowej. To jednostka dowodzenia, a jednocześnie centrum kreatywności i inteligencji. Prawdziwy superkomputer, który nie ma sobie równych. Mózg wykonuje od 10 do 100 miliardów mikroprocesów jednocześnie. Te operacje zużywają około 20% zasobów energii ciała i produkują moc o wartości 25 watów. Z mózgu przenosimy się do naszego drugiego ośrodka zmysłu, ucha wewnętrznego, labiryntu kanalików wypełnionych płynem.
Niektóre służą do utrzymywania równowagi, a inne przetwarzają wibracje na sygnały elektryczne wysyłane do mózgu. Przygotowujemy się do przekroczenia granicy między uchem wewnętrznym i środkowym. Tuż przed nami widać błonę bębenkową. Gdy fala dźwiękowa dociera do kanału słuchowego, wprawia w wibrację błonę bębenkową, którą zwykliśmy nazywać bębenkiem. Bębenek to cienki kawałek skóry w kształcie stożka o szerokości około 1 cm. Położony jest między kanałem słuchowym a uchem środkowym. Bębenek jest napięty i bardzo wrażliwy. Fale dźwiękowe o wyższej częstotliwości poruszają nim szybciej, a przy głośniejszych zwiększa się zakres jego ruchu. Kosteczki słuchowe wzmacniają siłę fali dźwiękowej, tworząc nacisk na ucho wewnętrzne ponad 20 razy większy niż ten odczuwalny na błonie bębenkowej. Jest to potrzebne, aby poruszyć włoski znajdujące się w uchu wewnętrznym, które przesyłają impulsy elektryczne opisujące częstotliwość i głośność dźwięku do ośrodka słuchu w mózgu. Drgający bębenek wprawia w ruch 3 najmniejsze kości ludzkiego ciała: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Gdy bębenek wibruje, porusza młoteczkiem z boku na bok niczym dźwignią. Drugi koniec młoteczka jest połączony z kowadełkiem, a ono z kolei łączy się ze strzemiączkiem. Drugi koniec strzemiączka opiera się o ucho wewnętrzne. Kowadełko działa jak tłok, który tworzy fale w płynie wypełniającym ucho wewnętrzne, ukazując tym samym zmiany ciśnienia powietrza w fali dźwiękowej. Teraz przygotowujemy się do opuszczenia ucha. Ponownie mijając bębenek, młoteczek, kowadełko i strzemiączko, zmierzamy do układu krążenia. Właśnie wleciliśmy do górnej żyły głównej. Płynie w niej krew odtlenowana do serca z głowy, szyi i ramion. Występują silne turbulencje, zwłaszcza gdy wpływamy do prawego przedsionka serca. Przed nami zastawka trójdzielna ze swoimi 3 płatkami kontrolowanymi przez 3 mięśnie. Otwiera się i zostajemy wtłoczeni do prawej komory serca. Przejście przez zastawkę to podróż w jedną stronę. Nie można się cofnąć. Komora pompuje odtlenowaną krew do tętnicy płucnej, przez którą transportowana jest do płuc. Zastawka uniemożliwia cofanie się krwi do prawego przedsionka. Właśnie wykryliśmy komórki obcego pochodzenia. To komórki pochodzące z infekcji wirusowej, która szybko się rozprzestrzenia. Jeśli nie zostaną one zniszczone, mogą spowodować atak serca, a nawet śmierć. Żeby je zwalczyć, musimy działać na poziomie komórkowym. Zabić intruza, nie uszkadzając przy tym zdrowych komórek serca. Korzystając z nanotechnologii, stworzymy kurację, która umożliwi eliminację pojedynczych chorych komórek, nie niszcząc tych, które są w pobliżu. W Centrum Nauk i Nanotechnologii na Uniwersytecie Rice'a transmisyjny mikroskop elektronowy pokaże nam atomy tworzące złożone cząsteczki w ludzkich komórkach. Nasza nowa broń to malutkie szklane kule, mniejsze niż jądro komórkowe i powleczone złotem. Są to nanoskorupki. Pochłaniają one ciepło wysyłane przez konkretne długości fal określone przez ich kolor. Energia wysyłana jest w podczerwonych promieniach lasera, który nie uszkadza zdrowych tkanek. Nanoskorupki nagrzewając się powodują, że komórki w ich pobliżu eksplodują. Tego właśnie potrzebuje nasz pacjent. Poprzez igłę do krwiobiegu wprowadzane są nanoskorupki. Prześledzimy ich drogę przez żyłę aż do serca. Strumień krwi musi dotrzeć do każdej komórki, zaopatrując ją w składniki odżywcze i zabierając odpady, inaczej komórka obumiera. Krew przetransportuje też nasze nanoskorupki do serca i jego chorych komórek, które są ich celem. W ciągu 30 sekund nanoskorupki powinny zlokalizować infekcję i przylgnąć do komórek.
pozostaniemy w pobliżu. Aby dokładniej zobaczyć układ krążenia, musimy włączyć więcej świateł w naszej fikcyjnej łodzi podwodnej. Dla uzyskania lepszych obrazów stworzymy jeszcze mniejszą maszynę. Żaden z tych pojazdów nie jest prawdziwy, ale pomogą nam przedstawić i zbadać jak najbardziej realne części ludzkiego ciała, ilustrowane na podstawie prawdziwych zdjęć systemu krążenia. Duża żyła lub tętnica są wystarczająco duże dla naszej łodzi podwodnej o szerokości milimetra. Jednak pojedyncza komórka ma tylko 10 mikronów szerokości. Jako że jest ona fikcyjna, możemy ją zmniejszyć kilkaset razy, by obserwować nanoskorupki niszczące chore komórki, które znaleźliśmy w sercu. Teraz widzimy infekcję z bliska. Jest bardzo agresywna. Atakuje wszystko na swojej drodze. Te komórki muszą zostać zniszczone, zanim zaatakują więcej zdrowych tkanek ciała. Organizm nie rozpoznaje tego niebezpieczeństwa i nie wysyła białych krwinek, aby zwalczyć infekcję. Jeśli to zapalenie mięśnia sercowego, jest ono prawdopodobnie spowodowane infekcją wirusową, która nie wywołała odpowiedzi organizmu w postaci białych krwinek. Gdy infekcja uszkodzi serce, nie będzie ono w stanie pompować krwi z odpowiednią siłą, nie zostanie dostarczona organom w odpowiedniej ilości, a w płucach zacznie zbierać się płyn. Taki stan nie pozostawiał zbyt wielu dobrych opcji leczenia aż do dziś. Cała nadzieja w nanoskorupkach. W odróżnieniu do normalnych tkanek, nanoskorupki nagrzewają się pod wpływem promieni lasera. Jego wiązki, przechodząc przez ciało, nie uszkadzają przy tym zdrowych komórek. Ciepło powoduje, że komórki, do których są przyczepione, obumierają. Gdy nanoskorupki przylgną do zarażonych komórek, możemy włączyć laser promieni podczerwonych, rozgrzewając je, dopóki temperatura nie zniszczy infekcji. Wiązka lasera niesie śmiertelną dawkę energii do nanoskorupek przyczepionych do chorych komórek. Obserwujemy szaloną walkę na poziomie komórkowym, podczas gdy wszystko wokół zostaje napromieniowane, a uszkodzone komórki giną. Gdy choroba mija, zdrowe komórki, które pozostały, są tak zaprogramowane przez DNA, by rozpocząć naprawę. Wewnątrz jądra możemy dostrzec zwój DNA. To tutaj ponad 2 metry DNA są zbite w ciasną kulę, która mieści się w jądrze komórkowym o średnicy zaledwie 1 mikrona. W środku tej skompresowanej kuli jest 46 chromosomów w 23 pasujących parach. Określone miejsca na chromosomach, zwane genami, niosą instrukcje reprodukcji i naprawy komórek. Gdyby była to ludzka komórka rozrodcza, zawierałaby tylko 23 pojedyncze chromosomy. Gdy łączą się komórki rozrodcze ojca i matki, powstaje nowy zestaw instrukcji DNA. Gdy DNA ułoży się w zestaw 46 chromosomów, połowę od matki i połowę od ojca, powstaje nowe życie. Aby ujrzeć to nowe życie, powiększamy naszą łódź 1 000 000 razy, wyruszając ze środka jądra komórkowego do wnętrza macicy. Ostrożnie wślizgujemy się w pępowinę i przez nią docieramy do dziecka. Tutaj nowy układ zasad w drabinie DNA stworzył nowego człowieka. Wyjątkowego, ale przez DNA powiązanego z rodzicami i wspólnymi przodkami na całym świecie, a ostatecznie ze wszystkimi ludźmi przez dzielący się łańcuch DNA. To cząsteczka, która każdego z nas czyni wyjątkowym człowiekiem. Oto cudowny kod ludzkiego ciała.